cała machina rusza w momencie, jak to Niemcy eufemistycznie nazywali, ewakuacji lubelskiego getta. To właśnie Żydzi z tego getta byli pierwszymi ofiarami tego straszliwego obozu, pierwszego obozu akcji Reinhardt. Bełżec jest z tego powodu wart szczególnego zainteresowania, że te osoby, które Bełżec organizowały, te osoby, które mordowały, myślę przede wszystkim o Niemcach, o tej załodze niemieckiej, a przypomnijmy, w takim obozie cała załoga niemiecka jednorazowa to jest około 20-30 osób, ci główni zarządcy. Te osoby, które zostały zidentyfikowane i odnalezione, w 1965 roku miały w Niemczech proces. Wraz z przybyciem 22 grudnia 1941 roku Christiana Wirta rozpoczęła się ostatnia faza wznoszenia obozu w Bełżcu. Przyszły komendant przywiózł ze sobą kilku doświadczonych ludzi z programu T4, a poza tym ponad 150 żydowskich więźniów, którzy do lutego dokończyli prace budowlane. Między innymi musieli w wykonanych z drewna komorach gazowych położyć glazurowane płytki i zamontować kilka główek prysznicowych, które Niemcy zamontowali, żeby nadać wnętrzu budynku wygląd łaźni. W ramach testu pod koniec lutego Wirth polecił zagazować tych żydowskich robotników. Pod koniec czerwca 1942 roku drewniane komory gazowe zostały zastąpione przez większe, zbudowane z cegieł. Doświadczenia uzyskane w trakcie mordów w ramach programu eutanazji w znacznym stopniu wpłynęły na formę obiektu. Ważna była szeroka rampa kolejowa, by ofiary mogły szybko wysiąść z wagonów. Aby uniknąć szarpania się ze zwłokami, powstał specjalny budynek, w którym Żydzi musieli się rozebrać i wreszcie wytyczono ograniczoną drutem kolczastym drogę do komór gazowych. Przez ten tak zwany szlauch o szerokości 2 metrów, ogrodzony drutami kolczastymi o wysokości 3 metrów, strażnicy pędzili ofiary na śmierć. Fragment książki Stefana Leinstedta Czas zabijania, Bełżec, Sobibór, Treblinka i Akcja Reinhardt. Znajdujemy się na terytorium niemieckiego obozu zagłady w Treblince. To był jeden z 3 obozów zagłady, gdzie dokonywała się akcja Reinhardt. A gdzie był początek? Gdzie Niemcy zaczęli tę akcję? Początek ludobójczej machiny związanej z akcją Reinhardt jest w zupełnie innym miejscu, na Lubelszczyźnie, w miejscowości Bełżec. Tam... Tak, bo jesteśmy teraz na północno-wschodnim Mazowszu. Tak, a wszystko zaczyna się w dystrykcie lubelskim nieprzypadkowo. Tam dowódcą SS i policji był SS-Brigadeführer Odilo Globocnik. Główna, można powiedzieć, postać czołowa, kluczowa dla przygotowania i wprowadzenia w życie akcji Reinhardt. I tam w Bełżcu... Osoba wybrana do tego przez tych 2 głównych architektów zagłady, czyli Heinricha Himmlera i Reinharda
Richarda Heydricha. Tak, no, z Himmlerem Globocnika łączą zażyłe kontakty, no ale Dzięki niemu robi karierę. tak, dzięki niemu także jest przywrócony do łask po krótkim okresie niełaski, ale powróćmy do Bełżca. W Bełżcu pod koniec 1941 roku kończą się prace nad budową obozu zagłady, który rozpoczyna swoje funkcjonowanie 17 marca 1942 roku. Ruszają komory gazowe w Bełżcu i ta data jest uznawana za oficjalny początek akcji Reinhardt. Tak, ale Bełżec brał pewne wzorce, pewne metody jeszcze z wcześniejszych niemieckich doświadczeń związanych z masowym mordowaniem ludzi. Myślę tutaj o obozie w Chełmnie nad Nerem i przede wszystkim o tym, w jaki sposób mordowano, bo to był dla Niemców problem, jak mordować w tak ogromnej skali, bo chodzi, przypomnijmy, o mordy w skali kilkuset tysięcy i w efekcie milionów. Tego nie da się zrobić w prosty sposób, nie da się zastrzelić milionów ludzi. Niemcy szukali metody, jak ten proces usprawnić, jak zrobić, ażeby ten proces miał charakter prawie przemysłowy. Tak, i takim miejscem, można powiedzieć, pilotażowym dla tej ludobójczej machiny, która zmierzała do celu, jakim było uśmiercenie jak największej ilości ludzi w jak najkrótszym czasie, było Chełmno nad Nerem. Administracyjnie to był niemiecki kraj Warty, podlegający Arturowi Greiserowi i tam w grudniu 1941 roku rozpoczęto masowe mordowanie ludzi, a konkretnie Żydów z getta łódzkiego za pomocą spalin. Tej procedurze przyglądał się bardzo uważnie komendant i twórca obozu w Bełżcu Christian Wirth. No właśnie, wsadzano ludzi do samochodów, zamykano ich tam i do tych samochodów kierowano spaliny. No i w ciągu kilkunastu minut ci ludzie ginęli. Ale to była część większej akcji i te doświadczenia były z większej akcji, mianowicie z akcji, tak zwanej akcji T4, czyli akcji eutanazyjnej. Tak, to jest taka mordercza prawidłowość, bo cały sztab ludzi odpowiedzialnych za zaplanowanie i potem przeprowadzenie ludobójczej akcji Reinhardt, oni wcześniej byli zaangażowani właśnie w tą akcję, która nosi kryptonim T4, akcja eutanazyjna. Przypomnijmy, zwrócona przede wszystkim w pierwszej fazie czy wymierzona w obywateli niemieckich nieuleczalnie chorych, poczynając od tych najmniejszych, czyli tak zwanych zdeformowanych noworodków, jak pisano w prasie niemieckiej. I ona rozpoczyna się właściwie niemal równocześnie z agresją Niemiec na Polskę. Tak, i ona trwa stosunkowo krótko, bo Niemcy mordują około 70-80 tysięcy ludzi, ale to wywołuje protesty rodzin, protesty również kościołów. Ale to doświadczenie i pomysł sam masowego mordowania, bo to jest mordowanie dziesiątkami tysięcy, trzeba tak powiedzieć, on kiełkuje i on zostaje następnie rozwijany i w Bełżcu powstają już komory gazowe. Już nie ma samochodów, tylko są budowane specjalne komory gazowe, do których podłączane są silniki, na przykład czołgów i te silniki do tej komór pompują te spaliny i jednocześnie mordowanych jest za jednym razem, już może być w takiej komorze mordowanych kilkaset osób. Hanna Kral, myślę, tłumaczy to w jednym ze swoich opowiadań w sposób absolutnie przygnębiający, kiedy grupa po prostu niemieckich komediantów, jakichś aktorów wziętych z Berlina przyjeżdża na front, dołącza do jednej z Einsatzgruppen operujących na froncie wschodnim latem 1941 roku, żeby ich po prostu zabawiać wieczorami, no bo ciężko pracowali w ciągu dnia. No i się zainteresowali w czasie wspólnej biesiady wieczorem, a co wy tam robicie? Zwykli ludzie, aktorzy niby. No, rozstrzeliwujemy komunistów, wrogów Rzeszy, Żydów.
A możemy sobie popatrzeć? No proszę bardzo. I to popatrzenie przerodziło się w to, że oni sami wzięli karabiny i przyłączyli się do plutonów egzekucyjnych. Wydawałoby się normalni ludzie, komedianci, aktorzy. Okazuje się, że każdego człowieka można zaprogramować, jeżeli oczywiście temu ulegnie, jeżeli nie ma on jakichś własnych wewnętrznych mechanizmów ochronnych, można go zaprogramować właśnie w taki sposób, że staje się to maszyną do zabijania. Christian Wirth, komendant obozu w Bełżcu, stworzył, jak piszą badacze tych straszliwych wydarzeń, modelowy obóz zagłady w ramach akcji Reinhardt. Szacunki historyków różnią się co do liczby ofiar obozu zagłady w Bełżcu. Niektórzy piszą o 400, niektórzy o 450 tysiącach, a niektórzy nawet o 500 000 ofiar tego straszliwego miejsca. Tak, jak wszędzie, ta liczba jest bardzo trudna do ustalenia, no ale właśnie zakładamy, że to jest, tak można bezpiecznie powiedzieć, prawie 500 000 ludzi, czyli no to jest też bardzo duża liczba. Przypomnijmy, w Treblince było 900 tysięcy, w Sobiborze około 200 tysięcy zamordowanych ludzi. Tak, przypomnijmy, że też w akcji Reinhardt i tutaj obóz w Bełżcu nie był wyjątkiem, bo obowiązywała swoista geografia zbrodni. W Bełżcu ginęli Żydzi, obywatele polscy żydowskiego pochodzenia, głównie z dystryktu lubelskiego, dystryktu krakowskiego i częściowo z dystryktu galicyjskiego generalnego gubernatorstwa. Cała machina rusza w momencie, jak to Niemcy eufemistycznie nazywali, ewakuacji lubelskiego getta. To właśnie Żydzi z tego getta byli pierwszymi ofiarami tego straszliwego obozu, pierwszego obozu akcji Reinhardt. Bełżec jest z tego powodu wart szczególnego zainteresowania, że te osoby, które Bełżec organizowały, te osoby, które mordowały, myślę przede wszystkim o Niemcach, o tej załodze niemieckiej, a przypomnijmy, w takim obozie cała załoga niemiecka jednorazowa to jest około 20-30 osób, ci główni zarządcy. Te osoby, które zostały zidentyfikowane i odnalezione, w 1965 roku miały w Niemczech proces. I co ciekawe, w trakcie tego procesu z tych prawie 10 osób, które znalazły się na ławie oskarżonej, ci niemieccy sprawcy, zdecydowana większość niemieckich sprawców została uniewinniona. Tak, tu mówimy właściwie o dwóch straszliwych rzeczach. Z jednej strony straszliwa zbrodnia, która dokonała się w Bełżcu i w innych miejscach kaźni związanych z akcją Reinhardt, ale druga straszliwa rzecz, no to jest właśnie ta bezkarność. Bezkarność, która zresztą znalazła swoje szczególne uzasadnienie w sentencjach wyroków sądów niemieckich. No właśnie, bo sądy niemieckie, żeby skazać kogoś za morderstwo, musiały znaleźć tak zwane niskie pobudki. A ci sprawcy, oni nie negowali, że mordowali. Oni wskazywali na okoliczność łagodzącą, jaką miał być rzekomo rozkaz. I ten sąd, który rozstrzygał sprawę oprawców z Bełżca, uznał ten argument. Oni nie mordowali z własnej woli, własnej nieprzymuszonej woli, tylko mordowali na rozkaz i dlatego większość z nich została uniewinniona. Drugim elementem, równie strasznym, było to, że tak naprawdę, jeśli idzie o Bełżec, była najmniejsza liczba świadków. W Bełżcu nie było buntu, tak jak w Treblince i w Sobiborze, i właściwie głównym świadkiem oskarżenia był jeden główny świadek oskarżenia. No i sąd niemiecki uznał, że on jest mało wiarygodny. I to rzeczywiście jest straszne memento, bo
no właściwie można tak powiedzieć, ten sąd stanął po stronie oprawców. I to był problem sądownictwa niemieckiego, że w tych latach 60., kiedy dochodziło do pierwszych procesów, sądy w dużej mierze stawały po stronie oprawców. Mało tego, one podzielały też logikę, sposób myślenia oprawców, bo właściwie ta sentencja, czy to uzasadnienie, że nie było niskich pobudek mordowania setek tysięcy ludzi w Bełżcu, bo tak to należy rozumieć to orzeczenie sądu, to jest właściwie powtórzenie toku rozumowania Heinricha Himmlera, który w różnych swoich wypowiedziach, ale też w prywatnych listach, na przykład do żony, które pisał odwiedzając różne obozy zagłady na wschodzie i w Europie Środkowej, pisał, że no wiesz, robimy straszliwe rzeczy tutaj, ale robimy to dla wielkości Niemiec. Nie czujemy osobiście nienawiści, czyli nie mamy niskich pobudek, nie kieruje nas nienawiść, tylko miłość do wielkiej Rzeszy Niemieckiej. Oprawca, jakim był Odilo Globocnik, on uważał, że na przykład w Treblince i w innych miejscach kaźni związanych z akcją Reinhardt powinny być brązowe tablice z napisem, że nie wstydziliśmy się i mieliśmy odwagę dokonać tych wielkich i potrzebnych czynów. Być może takie tablice powstałyby, gdyby Niemcy opanowały świat i żeby była wielka światowa tysiącletnia Rzesza. Ale jeszcze na jedno bym zwrócił w tym kontekście uwagę. Ta kwestia rozkazu, o której mówiono, ona jest w ogóle i cała ta argumentacja, że to było mordowanie na rozkaz, ona jest bardzo wątpliwa, bo ci oprawcy tłumaczyli w ten sposób. Musiałem wykonać rozkaz, bo w przeciwnym razie sam zostałbym zamordowany. Oczywiście to był absurd i sądy niemieckie musiały zdawać sobie z tego sprawę, bo w ogóle, co jest najciekawsze w całej tej sytuacji, że nie było, czy nie znamy ani jednego przypadku, kiedy tego rodzaju rozkaz był wydany i nie został wykonany. I to jest największy paradoks chyba tej zbrodni, że w ogóle chyba nie było po stronie niemieckich oprawców sprawiedliwych. Mamy, puentując te dwa rodzaje zbrodni, zbrodnia na ludziach, na setek tysiącach ludzi, bezbronnych, niewinnych ludzi zamordowanych w Bełżcu, bo mówimy o tym pierwszym obozie zagłady związanym z akcją Reinhardt, ale także o zbrodni na poczuciu sprawiedliwości. Na tym, która polegała na tym, że wymordowanie z zimną krwią setek tysięcy ludzi w Bełżcu określano jako czyn pozbawiony niskich pobudek.